Witam na kanale Podróże te małe i te duże. Dzisiaj pospacerujemy po Dynowie, obejrzymy to malownicze miasto oraz poznamy ciekawą historię na temat odbywającej się tutaj korridy. Na samym zaś końcu obejrzymy panoramę Dynowa z punktu widokowego na winnicy. Zapraszam na film. Dynów to miasto w województwie podkarpackim, w powiecie rzeszowskim, położone w dolinie rzeki San. Leży na Pogórzu Karpackim, którego część nazywana jest Pogórzem Dynowskim. Swym zasięgiem obejmuje powierzchnię 24 km² i liczy około 6300 mieszkańców. Spacer rozpoczynamy od parkingu przy kościele rzymskokatolickim pod wezwaniem świętego Wawrzyńca o architekturze późnorenesansowej. Świątynia ta została ufundowana przez Małgorzatę z Dynowa i wybudowana w 1462 roku. Po tym jak świątynia uległa spaleniu, wybudowano kościół murowany w formie zbliżonej do dzisiejszej. Kościół był wielokrotnie odbudowywany, między innymi po najeździe wojsk szwedzkich w XVII wieku. Ciekawostką jest, że jego wnętrze pochodzi z XVII, XVIII i XIX wieku. Ulicą Adama Mickiewicza udamy się w kierunku wschodnim, na rynek w Dynowie. Po lewej stronie mijamy Urząd Miejski w Dynowie. To tutaj siedzibę ma burmistrz i Rada Miasta. Mieści się tutaj również Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Rynek zachował średniowieczny układ ulic. Położony jest w obrębie pozostałości fortyfikacji miejskich i zamkowych. To na rynku znajduje się pomnik króla Władysława Jagiełły, który co ciekawe, w 1410 roku, po bitwie pod Grunwaldem odwiedził Dynów, na cześć jego mieszkańców, którzy sławili się w tej bitwie. Sam zaś pomnik pochodzi z 1910 roku, w 600. rocznicę wspomnianej bitwy. Ciekawostką jest, że pomnik przetrwał okres okupacji i nie został usunięty przez okupanta, dzięki temu, że zatarto za prawą tablicę z nazwą króla, którego przedstawia, oraz mówienia powszechnie, że przedstawia świętego Władysława. Mieszkańcy nawet kazali dzieciom przed nim przyklękać i modlić się, jak do świętego. To uchroniło pomnik. W samym środku rynku znajduje się zaś fontanna. Ciekawie zarysowana, w nocy barwnie podświetlona. Dynów uzyskał prawa miejskie w XV wieku. Dokładnie w 1429 roku. Położony jest głównie po lewej stronie Sanu, na wysokości około 260 metrów nad poziomem morza. Po prawej zaś stronie rzeki usytuowana jest dzielnica miasta Bartkówka. W Dynowie funkcjonują urzędy publiczne, instytucje regionalne, szkoły średnie oraz szereg przedsiębiorstw. W tym zaś budynku ma siedzibę m.in. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Dynowie, założona w 1948 roku. Działająca z powodzeniem, co ciekawe do dnia dzisiejszego. Następnie przejdziemy na południe, w kierunku ulicy Kościuszki, aby ulicą Kazimierza Wielkiego z powrotem wrócić na rynek. Wspomnieć również należy, iż niewątpliwą atrakcją turystyczną okolicy jest kursująca sezonowo kolejka wąskotorowa Pogórzanin. Co ciekawe, znajduje się ona w rejestrze zabytków. Trasa kolejki przebiega przez teren powiatu rzeszowskiego i przeworskiego. Czas przejazdu kolejką na trasie Przeworsk-Dynów wynosi niespełna 3 godziny. Ciekawostką jest, że w miejscowości Szklary kolejka przejeżdża przez najdłuższy w Europie tunel kolei wąskotorowej o długości 602 metrów. Wracając zaś do ciekawostki związanej z organizacją w tym mieście korridy, to okazuje się, że Dynów jest jedynym miejscem w Polsce, w którym w tym czasie odbyła się korrida. Legenda mówi, że odbyła się ona dzięki zamożnemu szlachcicowi, niejakiemu Lewickiemu. Podczas swojej podróży po Europie odwiedził on m.in. Hiszpanię, gdzie przyglądał się licznym korridom.
Tak korrida mu się spodobała, że po powrocie postanowił urządzić korridę w swej rodzinnej miejscowości. Dokładnie na rynku w Dynowie. Niestety podczas korridy zginęła jego córka, która rzuciła się na ratunek ukochanego, ranionego przez byka. Lewicki oszalał po śmierci córki. Chodził po polach z muszkietem i strzelał w kierunku krów i wołów. Wstrząśnięci tym wszystkim mieszkańcy umieścili głowę byka w tarczy miejscowej miasta. To właśnie głowa byka znalazła się w herbie Dynowa. Legenda zatem dotyczy bardziej genezy herbu miasta niż organizacji samej korridy. Korrida faktycznie się odbyła, lecz było to nieco inaczej niż mówi legenda. Źródła podają, że to kasztelan Stanisław Wapowski w 1603 roku, na cześć narodzin swojego pierwszego potomka Anny Wapowskiej, zorganizował na rynku w Dynowie walkę byków. Domy zostały zamknięte, a ulice zabarykadowane. Na marginesie dodać należy, że powstało ogromne zamieszanie i chaos, kiedy rozjuszony byk zaczął zagrażać ludziom. Zaczęto strzelać, a że nie wszyscy umieli posługiwać się bronią, strzelano na oślep w przerażającej panice. Śmiertelnie wówczas postrzelono kasztelana Mikołaja Pawłowskiego. Źródła podają, że aż dziw bierze, że nie było innych ofiar, bo podobno wystrzelono aż 200 razy. To jeszcze nie koniec. Udamy się teraz na punkt widokowy, na winnicy, znajdujący się po drugiej stronie Sanu, aby podziwiać piękną panoramę Dynowa. Na szczyt prowadzi dość stroma i kamienista droga, ale przyjechać tutaj było warto. Zresztą sami zobaczcie. Jeśli spodobał Ci się mój film i chcesz być powiadamiany o kolejnych filmach, kliknij przycisk subskrybuj pod tym filmem. Dziękuję za wspólny spacer i do następnego filmu.